Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Donaldzie Trumpie, o tym, czy wywoła kolejną wojnę z Unią Europejską, czy będzie nią temat Zielonego Ładu, bo Donald Trump chciałby, aby Unia złagodziła zapisy Zielonego Ładu. Jak Donald Trump radzi sobie do tej pory? Spróbujemy też podsumować to, co dzieje się wokół niego, to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, o tym, jak odbierana jest w Stanach jego polityka. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem. Ten program nagrywam, jak Państwo widzicie, w nietypowej scenerii, jak to u mnie często. Tym razem jestem w Normandii, gdzie zostałem jako przedstawiciel Instytutu Wolności zaproszony na konferencję Tocqueville Conversations. Bardzo ciekawe wydarzenie. I przy tej okazji chciałbym ogłosić, tak jak w zeszłym roku, konkurs dla Państwa. Tak jak w zeszłym roku mamy 10 miejsc dla słuchaczy, widzów Układu Otwartego w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności. Na normalnych zasadach, ale te 10 miejsc zostało zarezerwowanych tylko dla uczestników, dla słuchaczy Układu Otwartego. Warunek jest taki: proszę napisać krótki tekst, mniej niż stronę, może być pół strony, na temat 3 najważniejszych rzeczy strategicznych, które uważacie Państwo, że polski rząd i polski prezydent powinien się porozumieć, aby je realizować. Spośród tych Państwa, którzy nadeślecie swoje propozycje, wybierzemy, Państwa jeszcze zaprosimy do wypełnienia ankiety i wtedy wybierzemy te osoby, które będą mogły uczestniczyć w Szkole Przywództwa. Serdecznie zapraszam. Szkoła zaczyna się 27 września, a konkurs będzie trwał przez cały lipiec. Ale kto pierwszy się zgłosi, ten ma większe szanse. Zapraszam serdecznie, a teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie, jak rozumiem, nie w Waszyngtonie, ale niedawno byłeś w Waszyngtonie. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, tak, byłem i niedługo też znowu będę. Może zacznę od tego, powiedz, jaki jest w ogóle nastrój wokół Donalda Trumpa i w Waszyngtonie, i w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest postrzegane, jego działania, jako seria spektakularnych sukcesów, czy spektakularnych porażek? Bo tak naprawdę prawie każdą rzecz, którą robi Donald Trump, można oceniać w zależności od tego, z której strony się patrzy. No właśnie, to już nie są czasy amerykańskiej polityki, gdzie możemy, powiedzmy, mówić o jakimś takim wspólnym głosie w większości, no jednak zależy, kogo zapytamy. Chociaż od razu jedna moja obserwacja, która mi się nasuwa po Twoim pytaniu, trochę administracja, otoczenie Donalda Trumpa, to które próbuje przekonywać Amerykanów, że mamy pasmo sukcesów, odeszło od takiego sformułowania, które pojawiało się jednak w pierwszych tygodniach prezydentury, czyli can't stop winning, po prostu wieczne, ciągłe pasmo sukcesów, czego Donald Trump się nie dotknie, zamienia się w złoto, mamy kolejny sukces amerykańskiej polityki. Odeszli trochę od tego, być może rozumiejąc, że to nie jest do końca przekonujące i faktycznie w momencie, w którym oceny społeczne, powiedzmy, no nie pokazują przynajmniej, że połowa społeczeństwa, prawda, popiera działania Trumpa, czy choćby nie odzwierciedla się w tym poparciu społecznym wynik wyborczy, no to może takie przekonywanie jest złudne i najpierw trzeba faktycznie jednak osiągnąć więcej tych sukcesów, takich realnych, odczuwalnych dla Amerykanów, niż po prostu ich o tym przekonywać, choć oczywiście wpływ na to, jak społeczeństwo odbiera, no jest istotny. Trzeba czasem wywierać presję, trzeba czasem przekonywać, że jest lepiej niż się wydaje, bądź po prostu jest faktycznie lepiej, tylko trzeba dostarczyć argumenty. Donald Trump i jego otoczenie stara się tu regularnie robić, choć oczywiście no, nie we wszystkich przypadkach jest to
jest to działanie absolutnie słuszne. No i z drugiej strony mamy tych, którzy będą, niezależnie od tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jaka będzie polityka Trumpa, będą jednak mówić, że czy będą poszukiwać każdego możliwego argumentu, każdego punktu zaczepienia, który wskazywałby na to, że Trump jest sam w sobie porażką dla Stanów Zjednoczonych i w związku z tym Stany Zjednoczone jako państwo, czy polityka Stanów Zjednoczonych nie może po prostu odnosić sukcesów. To będziemy mieli, to są oczywiście skrajności, które będą wybrzmiewać. Gdzieś w tym wszystkim jest całkiem, powiedziałbym, duża grupa Amerykanów, która z danego obszaru na obszar, czy z tygodnia na tydzień zastanawia się po cichu, bez zabierania głosu w mediach społecznościowych, ale jaka właściwie jest sytuacja, czy ona jest lepsza, czy ona jest gorsza w danym konkretnie obszarze, jak ona wpływa na moje życie. A czy jest też, bo ja słyszałem, że jest rosnąca grupa sfrustrowanych republikanów, ludzi, którzy bardzo z trudem znoszą i styl, i to konkretnie, co robi Donald Trump. Czy rzeczywiście ta grupa jest duża, czy jest rosnąca, czy jest wpływowa, czy to jest margines, jak w każdym ugrupowaniu rządzącym zawsze są jacyś niezadowoleni? Rośnie, powiedziałbym, grupa niezadowolonych, w tym sensie, że nie chodzi o sprzeciw taki jawny wobec Donalda Trumpa, to znaczy kogo wybraliśmy, trzeba było wybrać kogoś innego, co to jest za porażka dla naszej partii i polityki. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Donald Trump bardzo dobrze, że wygrał, na bardzo dobrych obietnicach wygrał i złożył pewne obietnice społeczeństwu, tylko teraz coś się rozjeżdża z tymi obietnicami i nie taką politykę prowadzi, jaką miałby prowadzić, a winę za to, czy pewne jakieś kary, kolokwialnie mówiąc, poniesiemy my, czyli republikanie w kongresie, w wyborach połówkowych w listopadzie 2026 roku. To też będzie oczywiście wpływać, czy wpływałoby, gdyby republikanie faktycznie ponieśli jakieś porażki, utracili kontrolę nad którąś z izb, no to oczywiście wpływałoby też na sprawczość Donalda Trumpa samego, no bo choćby jedną izbą kongresu kontrolowaną przez demokratów, no to zmniejszą mu się możliwości współdziałania z władzą ustawodawczą, przyjmowania ustaw. Stąd też, by pokazać, że jednak część obietnic jest realizowana, może powinienem to powiedzieć wprost już teraz. Jedyny obszar, w którym Donald Trump jest oceniany lepiej niż wychodzi jego, że tak powiem, średnia poparcia społecznego dla całości działań, to jest obszar migracji, walki z nielegalną czy nieuregulowaną migracją i wzmocnienie ochrony granic. Tam faktycznie większość społeczeństwa ocenia jego działania jako dobre, jako skuteczne i powiedzmy zgodne z tym, co zapowiadał. To, że bardzo duża część społeczeństwa się nie zgadza z taką polityką, no to już jest inna kwestia. Pewnego wyniku Donald Trump nie będzie w stanie po prostu osiągnąć, prowadząc na przykład masowe deportacje, dla których jednak poparcie społeczeństwa jest w większości. Ale czy te deportacje są rzeczywiście skuteczne? Czy one idą, no bo ta skala, prawda, zapowiadanych deportacji, znaczy tych liczba ludzi, którzy mieliby zostać deportowani, no jest gigantyczna. Tam zdaje się, to są promile ciągle tych, których udało się deportować. Tak. Masz oczywiście rację, to znaczy deportacje, które są prowadzone, wydaje się, że są skuteczne na razie, to znaczy oczywiście zobaczymy, jak w perspektywie dłuższej to zjawisko przebiega, to znaczy czy ci deportowani nie wracają przy jakimś części do Stanów Zjednoczonych, bo to też jest możliwe. To się zresztą też działo w poprzednich latach. Szczelność teraz granic oczywiście też gwarantuje, większa szczelność granic i w ogóle odstraszanie przed nielegalnym przekraczaniem granicy sprawia, że to zjawisko może być dużo mniejsze. Natomiast to, o czym mówisz, czyli faktycznie liczba realnych deportacji, jaką prowadzi amerykańska administracja w stosunku do oczekiwań administracji Trumpa, czy można by to nazwać potrzeb, żeby faktycznie redukować tą liczbę nielegalnych imigrantów, nieuregulowanych imigrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych, to się szacuje, że to jest łącznie 11-12 milionów, no to jest liczba odpowiadająca społeczeństwu różnych państw w Europie, prawda? To nie jest mało, mimo że społeczeństwo amerykańskie łącznie to jest 360 około milionów. No to jednak mówimy o potężnej grupie ludzi, żeby powiedzmy systematycznie zbijać tą liczbę, przy czym wydaje się, że Donaldowi Trumpowi i jego administracji nie chodzi jednak o to, by tą liczbę docelowo, oczywiście w bardzo dalekiej perspektywie kilkunastoletniej, ale zredukować do zera. Wydaje się, że w dialogu z prywatnym sektorem już administracja zaczyna rozumieć, że są takie właśnie działki jak rolnictwo, jak branża hotelarska, gdzie ci pracujący, nieuregulowani imigranci
no nie tworzą z zasady szkody dla amerykańskiego państwa, no bo pracują, oni mogą legalnie pracować, nielegalnie przebywając na terenie Stanów Zjednoczonych. To brzmi archaicznie, ale tak po prostu jest, nie wchodźmy w to może, bo nie o tym rozmawiamy. Fakt faktem jest, że te oczekiwania, czy właśnie realne działania w stosunku do oczekiwań są 3-krotnie, czasem 4-krotnie niższe w skali na przykład miesięcznych deportacji, bo to już jest taki lepszy powiedzmy miernik, niż by tego faktycznie Donald Trump potrzebował i to jest dla niego, dla jego otoczenia najbliższego, które no jednak regulacjami powiedzmy bardzo ułatwia pracę, rozwiązując w pewnym sensie ręce służbom, nie do końca przejmując się wymiarem sprawiedliwości i tym, jak to z litery prawa powiedzmy powinien cały proces wyglądać, no to po stronie politycznej jest frustracja, że te liczby faktycznie nie idą w górę. A jak jest odbierana ta wojna kulturowa, czy ta kontrrewolucja kulturowa, którą Trump i MAGA starają się przeprowadzić, w niektórych miejscach dosyć skutecznie, w niektórych spektakularnie, ale pewnie nie wszędzie. No to wywołuje bardzo duże emocje, ale jak to jest, po pierwsze, jak ty oceniasz, tak? Na ile Ameryka się dzisiaj zmienia pod tym względem i jak to jest odbierane przez i zarówno republikanów, jak i ludzi głosujących na republikanów, jak i tych głosujących na demokratów? W dużym stopniu powiedziałbym, że republikanie dostosowują się do tego, co się dzieje. To widać po pewnych nawet decyzjach takich bieżących, choćby w polityce zagranicznej z ostatniego tygodnia, atak na Iran, gdzie wstępnie poparcie jest w bardzo małym stopniu deklarowane. Ale pytam, Darek, o tą wojnę kulturową. Tak. Ja sobie po prostu uciekłem. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o ten wymiar czysto wewnętrzny, kulturowy, społeczny, trzeba powiedzieć, że w ogóle życie dookoła Donalda Trumpa zaczęło się dostosowywać do niego, to znaczy patrząc na prywatny sektor, na przykład amerykański, widząc już wygraną Donalda Trumpa, no nagle się okazuje, że te wszystkie lewicowe pomysły korporacyjne, prawda, no nie trzeba ich aż tak wybijać, nie trzeba być aż tak dumnym z Pride Monthu, który przez ostatnie 4 lata za poprzedniego prezydenta był bardzo hucznie świętowany, że różne polityki, prawda, właśnie równoważenia. Pride Monthu, czyli miesiąca tego dumy. Tęczowych flag, demonstracji i tak dalej. Te flagi zniknęły w wielu miejscach bardzo szybko. Tak, nawet patrząc na sam Waszyngton, okolice Białego Domu, no, że tak powiem, opustoszały z takich... Okolice Białego Domu to nic dziwnego, ale ciekawe jest to, jak zmieniła się polityka wewnętrzna w wielkich korporacjach, zwłaszcza tych cyfrowych. Dokładnie. Które bardzo szybko zmieniły zdanie na temat inkluzywności i zaczęły mówić o efektywności pracy. Tam to jest konkretna data, kiedy zaczęło się to zmieniać. Tak. I to nie było działanie ze strony Donalda Trumpa. Powiedziałbym, że nawet nie było takich wyraźnych nacisków, prawda, na prywatny sektor, by się z tym rozstawać. To były raczej zapowiedzi dotyczące administracji federalnej właśnie i wypleniania pewnych elementów polityki prowadzonej przez demokratów czy Joe Bidena. No a prywatny sektor zaczął się do tego dostosowywać sam, by zbudować sobie lepsze relacje z administracją. Oczywiście ci, którzy chcieli to zrobić, no bo są też tacy, którzy budują te relacje w oparciu o antagonizm, prawda, o pozostawanie w sporze z administracją Trumpa i na tym budują swój jakiś potencjał, kancelarie prawdy na przykład, niektóre tak właśnie działają, ale część społeczeństwa wydaje się do tego dostosowywać. Część oczywiście w życiu tego nie zrobi i będzie wręcz dążyć do właśnie jeszcze odwrotnego kierunku, pokazując, że jakieś tam wartości istotne dla amerykańskiego państwa, dla amerykańskiego społeczeństwa są odwrocie, są w kryzysie i w związku z tym my oddolnie, jako ta właśnie część społeczeństwa przejmująca się tym, jakieś NGO-sy, organizacje pozarządowe, prawda, fundacje, musimy te grupy konkretne wspierać, natomiast no, amerykańska ta polityka powiedzmy społeczna, jak zresztą wiele innych elementów, to jest taki trwający proces, eksperyment w pewnym który się ciągle toczy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, czy za 4, za 8 lat, prawda, ten proces, który widzimy teraz z Donalda Trumpa, on będzie dalej postępował w tę stronę, czy znowu będziemy mieli jakiś taki odwrót, czy dojdzie do zrównoważenia. Wątpię, żebyśmy się wahali, prawda, między jednym stanowiskiem a drugim.
ale dużo w tym akurat, w tej kwestii powiedziałbym, podejścia na przykład do inkluzywności, do zróżnicowania płciowego bardzo istotne jednak w amerykańskiej polityce, choć jest to powiedzmy jednak temat dotyczący odsetka społeczeństwa, ale podejście do osób transpłciowych, bardzo dużo w tym temacie zależy od tego, jakie ostatecznie demokraci wyciągną takie konsekwencje polityczno-wyborcze dla swojego programu. To znaczy, czy stwierdzą, że być może ta polityka zaprowadzona za Joe Bidena i podejście do kampanii w 2024 w tym temacie to było idące trochę za daleko, bardzo skierowane do bazy partyjnej, która ostatecznie i tak nas poprze, bo przecież nie zagłosuje na republikanów, czy jednak nie, to jest super kierunek, bardzo skrajny w pewnym sensie, to znaczy taki, który nam nie zagwarantuje przeniesienia głosu republikańskiego, czy to nie jest temat, w którym zaskarbimy sobie popularność takiego bardzo centrowego, niezależnego wyborcy, a być może wręcz właśnie powinniśmy pójść skrajnie. To właśnie takie wnioski będą wpływać na to, w jaką stronę to dalej pójdzie. No i z kolei, co zrobią demokraci, no to republikanie też będą musieli na to odpowiadać właśnie albo utrzymaniem kierunku, albo jeszcze większymi skrajnościami. A czy masz jakąś wiedzę na temat tego, jak wyglądają nastroje, sytuacja na uniwersytetach? No bo one przez ostatnie lata, tak, no nie tylko prezydentura Bidena, to jest proces, który trwał bardzo wiele, no bardzo silnie się zideologizowały w jedną stronę, prawda? To był fenomen amerykański ostatnich pewnie dziesięciolecia czy dwudziestolecia, chociaż ten proces nawet trwał już dawniej, ale oni zaszli bardzo daleko. Czy tu jest jakiś odwrót od tego, czy poza Harvardem, który toczy boje z Białym Domem, czy słychać coś o tym i mówi się o tym? No, znaczy część uniwersytetów, ta, która pobiera faktycznie istotne dofinansowania z budżetu federalnego, no musi się do tego jakoś dostosować albo ryzykować tym, że je utraci, tak jak w bitwie właśnie wspomnianego przez ciebie Harvardu z administracją federalną. Mamy taki jednak, wydaje mi się, ukuty wizerunek, że to szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych jest całkowicie prywatne. I ono owszem z założenia jest prywatne, funkcjonuje w oparciu o różne dotacje, granty też z prywatnego sektora, wreszcie wpłaty samych studentów, które to akurat chyba większość społeczeństwa polskiego wie, że są wysokie bądź są bardzo wysokie, to zazwyczaj jest takie zróżnicowanie, ale no na przykład w Harvardzie te wpłaty federalne to jest bardzo duża część ich budżetu, więc tocząc takie boje, oni ryzykują, że tak powiem, pewnym zawinięciem swojej części działalności, no bo to się nie może skończyć tak, że tracimy powiedzmy 1/3 budżetu i wszystko jest dobrze i funkcjonujemy dalej tak, jak funkcjonowaliśmy. Rozumiem, że większość uniwersytetów amerykańskich jakieś pieniądze, jest prywatna, ale jakieś pieniądze od rządu dostaje. Tak, i to też oczywiście zależy od jakichś realizowanych grantów, prawda, to się tam będzie wyglądać bardzo różnie, ale tak, zasadniczo tak, większe bądź mniejsze, bardziej lub mniej jest po prostu ich egzystencja od tego, no do pewnego stopnia w przypadkach takich jak na przykład Harvard jest jednak uzależniona. To jest ciekawe, ta wolna Ameryka, ja przy okazji powiem, że szkoła przywództwa nie dostaje żadnych rządowych pieniędzy i tak jest nasze założenie. To nie dlatego, że nie możemy, tylko po prostu tak jest nasze założenie, że chcemy być niezależni i tacy jesteśmy, dlatego też ta szkoła jest płatna. Zachęcam, jeszcze raz przypominam, linki do szkoły, do maila, na który można wysłać tę propozycję, znajdziecie Państwo pod nagraniem. Przepraszam, wracam, to była chwila promocji, ale słusznej sprawy, dobrej dla kraju. Ależ oczywiście. Dobrze, to tu zmiany jakieś tam następują, a jak jest postrzegane to, co dzieje się, sposób pracy otoczenia Donalda Trumpa? Te wszystkie teatry czołobitności, które wyglądają, nie wiem, z mojego punktu widzenia groteskowo. I te hołdy składane jemu już w tej chwili przez cały świat, tak? Bo jak przyjeżdżam nawet na szczyt NATO, to cały teatr się odbywa tak, żeby nie urazić ego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jego współpracownicy, no to już nie chcę używać tu różnych słów, co tam wyprawiają. Czy to jest
jakby no dobra, taki mamy teraz klimat, to nie jest ważne, ważne jest to, że imigranci, że Iran, że tamto. To jest w ogóle jakiś taki duży temat w społeczeństwie amerykańskim? Część osób oczywiście to dostrzega i będzie to też krytykować, prawda? To znaczy, że to jest taki element teatru, który dostarcza im argumentów do tego, by nie twierdzić, że ta władza jest autorytarna, bo nie jest autorytarna, jest wybrana w sposób demokratyczny i tak też nadal sprawuje rządy. Natomiast właśnie tworzenie całego tego teatru ma taki charakter, jakby właśnie Donald Trump był jedynym takim przywódcą, po prostu wręcz namaszczonym do tego, żeby Stanami Zjednoczonymi przewodzić. I jakby miał pozostać na tym urzędzie dłużej niż kadencja przewiduje, ta 4-letnia, która została mu tylko jedna, teoretycznie zgodnie z literą prawa. I część osób to frustruje, to znaczy w tym sensie, że nie mamy tych sukcesów wyraźnie odnotowanych, pewne obietnice na przykład podatkowe jeszcze nie zostały wprowadzone przez Donalda Trumpa, bo tu potrzebuje współpracy w Kongresie i tu się toczą losy bardzo dużej ustawy. To jest ważne, powiedziałbym, trochę odskoczę, ale wspomnę o tym. To jest bardzo ważny projekt, tak nazywany Mega Bill. Duża ustawa, która już przeszła przez Izbę Reprezentantów, jest właśnie procedowana w Senacie, jeżeli chodzi o poprawki do niej, żeby ją jakoś dostosować przynajmniej z punktu widzenia senatorów, realiów politycznych, nie obcinać na przykład tak znacznie pomocy społecznej i zdrowotnej. To jest ten Mega Beautiful Bill. Tak. Big Beautiful Bill właściwie. Big Beautiful Bill. Big Beautiful Bill, to jest to piękne określenie. Zresztą wpisane do ustawy jako nazwa, którą można się posługiwać, przynajmniej do projektu ustawy, ale wątpię, żeby akurat to nazewnictwo wypadło. Jeżeli Donaldowi Trumpowi się to uda wprowadzić, to zakładałbym, to będzie bardzo duży sukces jego polityki i zakładałbym, że to będzie moment, w którym on będzie mógł notować wzrost w tych badaniach opinii publicznej, w ocenach jego powiedzmy prezydentury. Natomiast do momentu, kiedy tego brakuje, kiedy ten sukces jest faktycznie obiektywnie patrząc odnotowywany przede wszystkim w polityce migracyjnej, to ten teatr wygląda śmiesznie, tak jak właśnie miałby tworzyć taką otoczkę, obudowę sprawiającą wrażenie, że pewnych problemów w sprawowaniu polityki nie ma, tylko faktycznie prężnie ta administracja działa, idzie powiedzmy do przodu w realizacji tej kampanii samych sukcesów, o których właśnie rozmawialiśmy też na początku. A co mówią sondaże o jego popularności? Na ile w stosunku do takiej średniej, standardowej popularności prezydenta po pół roku jego działalności? On jest na poziomie podobnym, w którym był za swojej pierwszej kadencji. Notował spadki, oczywiście w pewnych momentach, to nie jest tak, że to jest taka ciągła. Bardzo powiedziałbym przez te pół roku prezydentury, na jego właśnie odbiór przez społeczeństwo oddziaływały cła, które on sam ogłaszał. Niepewność. Oddziaływały w jaki sposób? Negatywne oczywiście. Negatywne. Tak, chaos, zmiany zdania nieustanne. Tak, narastająca z tym obawa społeczeństwa, że to się po prostu odbije na nich, niestety. To znaczy, czym innym to było widać właśnie w tych, jak spojrzymy na kalendarium, powiedzmy, badań opinii społecznej i dat z poszczególnych decyzji Donalda Trumpa, czym innym na przykład były cła na stal i aluminium, na cały import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Czym innym jeszcze były cła na samochody importowane. Tutaj, choć już przy samochodach faktycznie było widać zachwianie się pewne społeczeństwa, ale to jest jednak bardzo wyspecjalizowany sektor, choć trzeba sobie powiedzieć, bardzo duża część Amerykanów te samochody ma, ich nie chodzi tylko o kupno nowych samochodów, ale też o części do tych importowanych aut. To jest duży rynek w Stanach Zjednoczonych mimo wszystko, choć w pewnych częściach kraju uświadczymy tylko amerykańskie pick-upy. Dobra, nie tylko amerykańskie pick-upy. Azjatyccy producenci też dobrze dostosowali się w tym zakresie do potrzeb amerykańskiego konsumenta, ale jeżeli już mówimy o tych ogłoszonych 2 kwietnia cłach wtórnych na cały import z ogromnej liczby państw, prawda, prawie wszystkich właściwie państw świata, tak to trzeba ubrać, to Amerykanie już jednak w większości doszli do przekonania, że to może uderzyć w nas za kilka miesięcy. Doniesienia medialne o tym, że państwa będą odpowiadać, że część towarów będzie po prostu nieopłacalna
będą braki na półkach sklepowych, co będzie oczywiście powodować wzrost cen innych produktów, tych, które będą, no bo będzie większy po prostu, będzie większy popyt. No nie uspokoił amerykańskiego społeczeństwa. Mieli oni jednak, przynajmniej większa część, obawy, że ta polityka Donalda Trumpa poniekąd niespodziewana jednak, bo o ile spodziewano się pewnych, prawda, zacieśnień właśnie w relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, w handlu międzynarodowym po prostu, no to takie działanie jak obłożenie cłami po prostu całego importu z wybranych państw, a już szczególnie z tak wielkiej grupy, no to jest działanie ryzykowne, działanie, które nie było zapowiadane, pewne zaskoczenie dla Amerykanów. I ciągle jesteśmy w pewnym zawieszeniu, jeżeli chodzi o tę sytuację, to znaczy, o ile dobrze pamiętam, tam z pojedynczymi wyjątkami, ale to do 9 lipca jest czas na negocjacje poszczególnych państw ze Stanami Zjednoczonymi, porozumień właśnie o wysokości ceł, czy szerzej porozumień handlowych. No i to się nie za bardzo udaje, to znaczy Wielka Brytania jest tym przykładem, które takie porozumienie już nawiązało, godząc się na pewne ustępstwa, trzeba sobie powiedzieć. To nie jest porozumienie, które traktuje w sposób równy sobie Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, jeżeli chodzi o wysokość ceł, ale Wielka Brytania i tak ma nadzieję, że coś z tego więcej wyciągnie. No ale jest masa innych porozumień. Z Unią Europejską na przykład, które nas dotyczy i tutaj wydaje się, że rozmowy stoją w miejscu. Są potężne negocjacje z Indiami, które też stoją w miejscu, jak słyszymy od przedstawicieli indyjskiego rządu. No i takich porozumień są dziesiątki, tak? Tyle, ile właściwie państw obłożonych cłami. Czym innym będą rozmowy z Chinami, w których wojna celna będzie się utrzymywać dłużej i właściwie dla Amerykanów dobrze by było, żeby jednak tutaj no, jakimiś restrykcjami te Chiny obkładać i je utrzymywać po to, by faktycznie stymulować jakoś te zmiany w polityce chińskiej. Tego się oczywiście całkowicie nie da zrobić, ale całkowite odpuszczenie, powiedzmy, presji na Chiny no nie jest tutaj, nie będzie dobrym mechanizmem. Natomiast stosowanie takich samych działań wobec państw innych, no szczególnie partnerskich i sojuszniczych, jest po pierwsze, może być ryzykowne dla amerykańskiej gospodarki, no ale ono się przekłada też na inne wymiary, to znaczy ciężej, wydaje mi się osobiście, ja nie potrafię sobie tego rozgraniczać, ciężej rozmawia się o innych aspektach współpracy, zwłaszcza istotnych, prawda, takich polityczno-strategicznych, jednak mając z tyłu głowy, że jesteśmy, powiedzmy, karani za coś w handlu i musimy do tego w pewnym sensie dopłacić, już nie mówię, chociaż to Polski też może dotyczyć oczywiście, choć za pośrednictwem Komisji Europejskiej. Tutaj w pewnym sensie państwa Unii będą miały trochę łatwiejsze to właśnie rozgraniczenie dialogu. Inne, na przykład sojusznicy w Azji, Japonia, Korea Południowa, bardzo, bardzo istotni, którzy są obłożeni bardzo, bardzo dotkliwie, bo tutaj te cła właśnie wtórne wzajemne, na cały import, samochody, stal i aluminium, która się dubluje z samochodami w wielu przypadkach, no to są po prostu duże koszty, a jednocześnie rozmawiają z administracją Trumpa o tym, jak na przykład nie ponosić większych kosztów za obecność wojskową, za współpracę wojskową, które no, są w pewnym sensie dla nich egzystencjalne. Trump odniósł jeden spektakularny sukces i to naprawdę w bardzo ważnej sprawie. Myślę o wydatkach, zmuszeniu państw członkowskich NATO do podniesienia wydatków do 5%. Co prawda w perspektywie 10 lat, więc jak to będzie w praktyce, to zobaczymy, bo może być tak, że państwa zaczną wydawać niektóre te pieniądze w 2034, czyli w zupełnie innej rzeczywistości. No niemniej, decyzja jest poważna. Pamiętamy, jak prezydent Duda zaproponował, żeby podnieść w NATO ten obowiązek do 3%. Jakie było zamieszanie i z jednej strony wyśmiewanie tego. Okazuje się, że tu prezydent USA był niezwykle skuteczny. Ta presja, ten strach, że Amerykanie się wycofają, był bardzo poważny i to zadziałało. I akurat świetnie, tak, z naszego punktu widzenia, to wspieramy prezydenta Trumpa wszystkimi kończynami. Czy to jest, jak to jest postrzegane w Stanach Zjednoczonych, czy to ma znaczenie tam na miejscu? No bo dla nas na pewno ma.
Dla części osób oczywiście ma, tak, to znaczy będzie to postrzegane jednak jako sukces, jako kolejny przykład, to trzeba uczciwie powiedzieć, kolejny przykład tego, że Donald Trump przyszedł i w pewnym sensie zrobił. On de facto właściwie też nie musiał wiele robić, to znaczy to jest proces, który nie chce mu odbierać sukcesu, ale on się zadział trochę sam, to znaczy w obawie przed właśnie działaniami Donalda Trumpa, przed zmniejszeniem zaangażowania, czy nawet skrajnym scenariuszem wycofania z NATO, chociaż wydaje mi się, że najbardziej obawiano się zmniejszenia zaangażowania, ograniczenia obecności wojskowej, mniejszych nakładów finansowych na NATO, pozostawaniu w sojuszu, ale jednak takiego trochę odepchnięcia go na bok. Że to nie jest nasz problem, co tu się będzie działo, sprawił, że państwa europejskie zmobilizowały się i zaczęły o tych 5% realnie rozmawiać. Ja jestem osobiście zaskoczony nie dlatego, że na szczycie to przyjęto, bo to było już wiadome mniej więcej od miesiąca, ale jak tak się cofnę o pół roku albo do listopadowych wyborów, to pamiętam, że sam sobie i publicznie też tłumaczyłem to w taki sposób. To 5% jest rzucone po to, by realnie z Europejczykami rozmawiać o 3%. To znaczy nie wyobrażałem sobie naprawdę tego, że państwa europejskie można zmusić do tego, by choćby wyrazić to poparcie, bo znowuż to jest proces 10-letni, jak wiemy do 2024 nie wszyscy dobili I do 2%. 1,5% to jest nie na samo wojsko, Tak. tylko na otoczenie, co można bardzo różnie interpretować. Można autobany za to naprawić i powiedzieć, że one są strategiczne, no bo są. Tak, myślę, że tutaj kreatywna księgowość w różnych europejskich państwach będzie osiągać, prawda, szczyty właśnie tejże kreatywności. Natomiast mimo wszystko jestem absolutnie tym zaskoczony, że I podskoczyliśmy. to powiedzmy, to jest bardzo ważne. Tak, Tak, jest absolutnie bardzo. Z punktu widzenia nas, Polski, naszej sytuacji, państw w tym regionie, taka deklaracja jest bardzo ważna. Istotne oczywiście będzie, czy uda się, że tak powiem, prowadzić z roku na rok, powiedziałbym, dialog o tym, jak te pieniądze są właśnie wydatkowane. Tak. Nie nawet o tyle, czy ktoś już ma 3, 4 właśnie, czy już 5%, ale gdzie na przykład w tych 3% danego państwa, gdzie te pieniądze się rozchodzą, bo jeżeli powiedzmy ktoś jest dalej od tych 5% niż inne państwo, ale wydaje się, że właśnie bardzo rozsądnie kładzie te pieniądze na obronność, na zaangażowanie w NATO, widać, że wzrastają zdolności do obrony nie tylko danego państwa, ale też tej kolektywnej właśnie jest jakiś wkład na przykład w siły powietrzne wspólne, one oczywiście nie są wspólne, ale chodzi o wpisywanie ich do planów obronnych NATO, no to wydaje mi się, że to będzie miało duży sens, choć oczywiście z powodów politycznych trzeba będzie też przynajmniej przez okres tej prezydentury Trumpa pokazywać jednak, jak ten, że tak powiem, dobijanie do 5%, jak ten proces przebiega sprawnie. No jeżeli nie przebiega sprawnie, to lepiej się tym nie chwalić, ale jakiekolwiek wzrosty warto odnotowywać, szczególnie jeżeli będą się pojawiać prognozy pokazujące, że te 5% można w ciągu tych 10 lat osiągnąć. No Polska raczej się tym nie musi martwić. Choć to jest, wracając właśnie już do Stanów Zjednoczonych, odbioru społeczeństwa, to jest temat ciekawy, jak same Stany Zjednoczone będą sobie z tym radzić. No ale też jak Stany Zjednoczone, rozumiem, że one nie zmienią swojego podejścia do tego, żeby zmniejszyć obecność w Europie, bo strategicznie podjęły taką decyzję, która jest zrozumiała, ale na ile to no właśnie może doprowadzić do tego, że Amerykanie nie zmniejszą swojego udziału wojsk w Polsce i w naszym najbliższym regionie, a wręcz albo zwiększą, albo zamienią obecność tą rotacyjną na stałą. Zamiana obecności na stałą wymagałaby ogromnych kosztów, już myślę konkretnie o Polsce, a właściwie o każdym innym państwie wschodniej flanki NATO, to znaczy nie ma infrastruktury, która byłaby w stanie przyjąć większe ilości żołnierzy tak na stałe, stworzenie bazy, stworzenie poligonów, na których Amerykanie mogliby ćwiczyć regularnie. Takie kalkulacje już były prowadzone, prawda, w latach 18-19, kiedy myślano wówczas nad Fortem Trump, projektem politycznym i oczywiście część uwarunkowań się zmienia, natomiast wtedy współpracowały też amerykańskie think tanki nad tym projektem, przeprowadzały różne kalkulacje, gry wojenne także, żeby pokazać jakieś możliwości wpływu politycznego, ale wówczas Pentagonowi wychodziło, że przy takich instalacjach, które miałyby się znaleźć w Polsce, czy jednej dużej instalacji, ale to ostatecznie siły lądowe i tak musiałyby do Niemiec podróżować na ćwiczenia, to znaczy, że potrzebują takich przestrzeni, iż
iż miejsca takie jak Żagań czy Drawsko w Polsce no nie są wystarczające, powiedzmy dla ich potrzeb, nazwijmy to. No i to są ogromne koszta, których amerykańska administracja nie wydaje mi się by była chętna ponieść, mimo iż Polska jest postrzegana inaczej, czy może odrębnie od powiedzmy całej Europy, to raczej byłby to koszt, który musiałaby ponieść Polska. No tak, ale to Polska jakby deklarowała wcześniej, że jest gotowa ponieść przynajmniej dużą część tych kosztów. Tak, faktycznie i to powiedzmy jest zdjęcie jednego argumentu, natomiast no, pytanie, czy jest faktycznie wola polityczna do tego, by takie działania prowadzić. Ja się obawiam jednak, że amerykańska administracja w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że część tej obecności można zredukować. Mi się wydaje, że część tej obecności rotacyjnej, która tutaj została umieszczona po lutym 2022, żeby wzmocnić wschodnią flankę, odstraszać skutecznie Rosję przed atakiem na NATO, ona już częściowo została zredukowana. Przecież Amerykanie nie obstawiają też już, prawda, Jasionki. Bo oczywiście w komunikatach wybrzmiewał taki charakter, że te wojska, które tam też były ulokowane, zostały rozlokowane po innych częściach Polski, natomiast wydaje mi się, że wraz z kolejnymi rotacjami to można sukcesywnie zmniejszać. Nikt też nie obiecywał, że te wojska zostaną tutaj, tak jak powiedzmy ich trzon 5-6 tysięczny, taki, który tutaj jest rozlokowany w oparciu o inne decyzje, to jest co innego. Natomiast no, patrząc w ogóle na politykę wobec Europy, wobec wschodniej flanki, no, mam obawy jednak, że przyjdzie moment taki, wydaje mi się, że to też wynika trochę, że są osoby w Pentagonie, w Departamencie Stanu, które próbują takie decyzje na razie powstrzymywać tak długo, jak wisi w powietrzu kwestia wojny w Ukrainie i niewynegocjowanego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją i jakiś dialog między Stanami Zjednoczonymi a Rosją się toczy o normalizacji stosunków dwustronnych, to przynajmniej na razie wydaje się, są osoby, które powstrzymują decyzję o wycofywaniu wojsk w Europie, tak żeby tego nie wpisać w kontekst tychże rozmów, chociaż z drugiej strony, jeżeli one się skończą, zostanie zawarte, czy to te dotyczące wojny w Ukrainie, czy to zostanie zawarte jakieś porozumienie o stabilizacji czy poprawie relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, no to pytanie, gdzie jest rozsądny okres, że tak powiem, by opinia publiczna i państwa europejskie nie stwierdziły, aha, czyli to jest wynik tych rozmów, prawda? To znaczy, no, czy to jest pół roku, czy to jest rok, czy to są 3 miesiące? No, nikt Najpierw tego musi nie być wie. wynik rozmów. Najpierw musi być wynik rozmów, którego jeszcze nie ma. No, to jest oczywiście wielkie zadanie dla nas, tak, żebyśmy my tłumaczyli i dostarczali Amerykanom argumentów na rzecz tego, aby tu byli, tu się stanie. To jest wielkie zadanie też dla nas, którzy tam bywamy i tłumaczymy to Amerykanom, dla polskich instytucji. To porozmawiajmy o tym, co zapowiadałem na początku programu, czyli następny duży temat, który będzie wywoływał wielkie emocje, który w Polsce też wywołuje duże zainteresowanie, czyli Zielony Ład. Prawda? Europa chciała być liderem, jeśli chodzi o dekarbonizację, o eliminowanie CO2 i wprowadziła bardzo, bardzo ambitne, można powiedzieć, z jednej strony, z drugiej strony według krytyków szaleńcze plany, które są destrukcyjne, które są trudne, powiedzmy, dla gospodarki. No, a Donald Trump zapowiadał, że wróci do paliw kopalnych. Mówił drill, baby, drill. No i to konsekwentnie robi. No i teraz zapowiedział, że będzie chciał naciskać na Unię Europejską, aby zmieniła zapisy Zielonego Ładu. Prawdopodobnie duża część państw unijnych sama z siebie będzie chciała zmieniać te zapisy, bo atmosfera w krajach, również w Polsce wokół tego się zmienia. To nie tylko prezydent elekt w tej chwili, tak, który zapowiadał, że będzie bardzo ostro z tym walczył, ale nawet premier Tusk też jakby zmienił narrację, zmienił ton mówienia o Zielonym Ładzie w stosunku do tego, co było kilka lat temu i pewnie w innych państwach będzie podobnie. Na ile twoim zdaniem ten nacisk będzie mocny? Jakich narzędzi on może używać, żeby wpłynąć na Unię? Wydaje się, że to jest niby niezależne zupełnie rzecz od Stanów Zjednoczonych, ale jak widać Trump umie być skuteczny.
Oj, tak, zdecydowanie. Zielony Ład jednak może przeszkadzać w pewnych realizacjach planów polityki energetycznej Donalda Trumpa, w pewnej swobodzie działania amerykańskich firm. Znaczy tutaj to przede wszystkim to jest bezpośredni związek w swobodzie działania amerykańskich firm na rynku europejskim, obwarowywanie regulacjami klimatycznymi, karami za emisję. To nie jest tak, że takich rzeczy nie ma też w Stanach Zjednoczonych. One są, choć Donald Trump z nimi też walczy po prezydenturze Bidena, która w tym zakresie wprowadzenia takich regulacji była przełomowa. Więc to teraz następuje taki czas deregulacji w tym zakresie. No Donald Trump wydaje się, że ma jednak potencjał do wpływu, nawet na decyzje, które nie są bezpośrednio właśnie związane, znaczy Zielony Ład nie zobowiązuje, prawda, Stanów Zjednoczonych do prowadzenia jakiejś polityki, ale pośrednio będzie wpływał na amerykańską gospodarkę, widząc, że nie ma jedności co do tego wewnątrz bloku unijnego, no on sam z siebie, prawda, choćby też z powodów takich politycznych, może rzucać takim argumentem po to, by pokazać, że no, są państwa, które mówią, nazwijmy to bardziej rozsądnie, tak? To znaczy nie są właśnie objęte tą zepsutą argumentacją aktywistów klimatycznych, którzy nie widzą nic innego poza tym, że trzeba ochronić klimat, a mamy tutaj jeszcze wiele innych czynników, więc takie argumenty mogą się w tym wszystkim pojawiać. No jeżeli pytasz o narzędzia, jakie Donald Trump może mieć, no to nie wyobrażam sobie innych niż ceł, to znaczy jak widać i samej groźby ceł, prawda, to już widać, że można je zastosować do absolutnie każdej polityki, każdej decyzji, można zagrozić cłami, można je wprowadzić, szczególnie jeżeli z Unią Europejską nie uda się porozumieć, a jest, no ja nie widzę na razie na horyzoncie dobrej perspektywy na to, że porozumienie handlowe zostanie zawarte. Mamy też problemy z big techami, to znaczy Unia Europejska chciałaby je regulować, a Amerykanie absolutnie sobie tego nie życzą. Na poziomie unijnym, ale też poszczególnych, powiedzmy, państw są różne w tym zakresie pomysły. I takich obszarów jest jeszcze kilka. Jeżeli do tego dodamy faktycznie Zielony Ład jako szkodliwe działanie z perspektywy Unii dla Stanów Zjednoczonych, czy po prostu dla trendów światowych, no to wyobrażam sobie, że Donald Trump faktycznie będzie chciał z tym walczyć. Są oczywiście pomysły w amerykańskiej polityce energetycznej, które trochę mają bardziej charakter propagandowy, na przykład odżywienie, w pewnym sensie takie pobudzenie sektora węglowego. To się raczej nie wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Znaczy jest pewien poziom, który się utrzymuje, jeżeli chodzi o wykorzystanie węgla, wydobycie węgla. Wątpię, prawdę mówiąc, by ktoś bardzo dążył do tego, by prawda, wydobywać ten węgiel na większą skalę, zwłaszcza, że prywatny sektor też już nie jest tym szczególnie zainteresowany i nie w węglu leży po prostu przyszłość, patrząc na trendy. To nie chodzi tylko o odnawialne źródła energii. Ale ropa i gaz. Tak, jak najbardziej. Informacje o ich śmierci są przedwczesne. Nie, absolutnie. Ropa i gaz to jest absolutnie przyszłość. Atom to jest przyszłość. I tutaj Donaldowi Trumpowi trzeba powiedzieć, że stara się deregulować nieco, by ułatwić po pierwsze eksport tych technologii, bo to nie jest wcale popularna rzecz. Nam się może wydawać, bo rozmawiamy z Amerykanami o budowie elektrowni jądrowej, ale tak nie jest. Co więcej, technologia w samych Stanach Zjednoczonych jest przestarzała, na przykład w stosunku do chińskiej i tutaj przydałaby się też po prostu taka rewitalizacja sektora nuklearnego. Natomiast nie wszystkie, powiedzmy, pomysły Donalda Trumpa są w smak prywatnemu sektorowi amerykańskiemu, bo jeżeli Donald Trump mówi drill baby drill, no to dąży do tego, by wydobywać więcej, by zbijać ceny ropy. No nie tego sobie życzę, prawda, jako magnat wydobycia gazu czy ropy. Oczywiście jest gdzieś na pewno w każdym przypadku każdego surowca, też jeżeli chodzi o eksport do innych państw, jakiś pewnie taki złoty środek we wskaźnikach, ile tego robić i za jaką cenę, prawda, jak odpowiadać na popyt, gdzieś jest pewnie takie właśnie idealny punkt tego, jak powiedzmy w danej sytuacji można się zachować, no ale dążenie do, powiedzmy, zbijania, odniosę się do ceny ropy, bo ona najczęściej wybrzmiewa w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Donald Trump chciałby, żeby ona wynosiła $50 za baryłkę. Za tej prezydentury jeszcze takiej ceny nie osiągnęła. Donaldowi Trumpowi się udało zejść najniżej do 60. No teraz jesteśmy raczej około $20 wyżej z powodu kryzysu na Bliskim Wschodzie.
i podbicia cen tej ropy. No ale te $50 to byłoby już w pewnym sensie, nie chcę tutaj bronić magnatów paliwowych, ale z ich perspektywy to byłoby za mało. Ale są to pewne po prostu takie też hasła propagandowe, które się przyjęły w oczach Amerykanów, pokazały pewien luz takiego podejścia do wykorzystania zasobów amerykańskich, a więc budowania amerykańskiej potęgi. Trzeba sobie powiedzieć, że już za Bidena wydobywano rekordowe ilości gazu i ropy, wydawano też bardzo dużo pozwoleń na nowe wydobycia i znowuż to, że Donald Trump teraz dereguluje i powiedzmy dopuszcza część terytoriów, które były objęte restrykcjami, by na nich nie wydobywać, to wcale właśnie nie jest tak, że to znaczy firmy mogą się rzucić na to, żeby zdobyć pozwolenia na wydobycie w tym czasie, skoro prawo w tym momencie na to pozwala, ale to nie znaczy, że tam będą powstawać platformy wiertnicze i inne instalacje w ciągu 2-3 lat. To na koniec został nam jeszcze jeden wątek, o którym tu teraz delikatnie wspomniałeś, czyli Iran. Ten atak na Iran. Jak on został odebrany? No większość Amerykanów jednak odebrała go negatywnie, chociaż odbiór po fakcie, czy negatywnie, z obawą, może tak powinienem powiedzieć, chociaż po fakcie samym odbiór był bardziej pozytywny niż oceniany był jakikolwiek aspekt zaangażowania militarnego przeciwko Iranowi, no przed weekendem nazwijmy to, tym, którym ta operacja Midnight Hammer się wydarzyła. Zmieniło się przede wszystkim ocena wśród wyborców republikańskich, także wśród części tych wyborców z frakcji MAGA, którzy stwierdzili, to była bardzo precyzyjna operacja, faktycznie przeprowadziliśmy tylko bombardowanie placówek nuklearnych i powiedzmy przekonuje nas argument administracji, że naszym wrogiem nie jest Iran, na pewno nie jest irański reżim, tylko jest, on brzmi trochę naiwnie czy bardzo specyficznie, ale nuklearny program Iranu, tak to było przedstawione przez administrację, to jest nasz wróg, to jest nasz przeciwnik, i my go zniszczyliśmy. Czy tak jest, to się okaże. Nie ma chyba sensu o tym teraz rozstrzygać, czy nie. Natomiast pokazało to jednak, wydaje mi się, że ta decyzja, która oczywiście chwilowo doprowadziła, miejmy nadzieję, że dłużej, do deeskalacji, Trump podniósł, że tak powiem, napięcie po to, by jednak zmusić obydwie strony, wydaje się, że przede wszystkim Izrael, do tego, żeby powstrzymała się od działań, bo trzeba sobie powiedzieć, przed operacją Izraela z 13 czerwca Iran był skłonny do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi i te negocjacje prowadził na temat programu nuklearnego, więc to raczej są działania w stronę Izraela, powiedzmy, wymierzone, by zdusić po prostu militarną eskalację z Iranem, ale pokazało to działanie, nawet mimo iż udało się uniknąć właśnie szerszego wciągnięcia w konflikt, że Amerykanie bardzo się obawiają takiej perspektywy zaangażowania na Bliskim Wschodzie, zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, dla amerykańskich żołnierzy tam w regionie, ale przede wszystkim tutaj obawiają się też skutków ekonomicznych takiej wojny. Ale było też to bardzo mocne wsparcie Izraela, tak? I pokazujące też skuteczność izraelskiego lobbingu w Stanach Zjednoczonych, o czym wkrótce chciałbym porozmawiać tu w Układzie Otwartym, jak niesamowicie Izrael skutecznie buduje swoją pozycję w Stanach, również w kontekście tego, jak Polska powinna robić. Już niedługo będzie na ten temat rozmowa. Mateusz, podsumowując, jak byś ty określił te pół roku jego prezydentury i czy jego popularność lekko spada i tu ma się czego obawiać, czy pełnego entuzjazmu to nie ma, ale czy jest jakaś taka, czy jest spadek jego poparcia? Uczciwie podchodząc do sprawy, wydaje mi się, że to poparcie sukcesywnie spada, czy z tych powodów, o których rozmawialiśmy, czy też z takiego bardzo, powiedziałbym, luźnego podejścia do realizacji polityki, do pełnienia urzędu prezydenta. Nie chodzi o, to znaczy nikt nie oczekiwał pełnej powagi od Donalda Trumpa, znamy tego człowieka i Amerykanie go znają, natomiast nawet takie wybryki, nazwijmy to, ze strony Białego Domu, już pozwolę sobie tylko na taką końcową uwagę, jak wrzucenie przez prezydenta filmu z podkładem muzycznym Bomb Bomb Iran, w momencie, w którym on już po całej operacji nakłania jednak do negocjacji pokojowych, jest po prostu trochę, może nie trochę, nawet jest po prostu groteskowe i niektórym jest to niewsmak. Natomiast jeżeli dla Donalda Trumpa po tym pół roku, powiedzmy, jest to czas na to,
żeby pokazać Amerykanom realne sukcesy poza tylko migracją, tylko że on potrafi w innych obszarach też oddziaływać. Nie trzeba radykalnych decyzji do tego, żeby te sukcesy odnosić. I tutaj z największą perspektywą, wydaje mi się, obserwuje administracja, Biały Dom, sam prezydent, właśnie ten Big Beautiful Bill przechodzący przez Kongres. Jeżeli to się przyjmie w jakiejś tam formie, bo detale są jeszcze negocjowane, ale w większości to będą propozycje Donalda Trumpa, które się tam znajdą, to spodziewałbym się, i o tym już jest rozmowa, toczy się nie tylko wielkiej nagonki medialnej na to, że to jest sukces, ale Donald Trump raczej wyruszy w podróż po Stanach, by przekonywać w kluczowych stanach dla szans wyborczych republikanów i ogólnie po prostu w Stanach Zjednoczonych o tym, że polityka republikańska, ale przede wszystkim polityka Donalda Trumpa zwykłym Amerykanom przynosi korzyści i poprawia ich sytuację. Mateusz, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tą analizę. Przeszliśmy chyba przez wszystkie aspekty polityki człowieka, który przez ostatnie pół roku wstrząsał światem. Bardzo I Ci nic nie dziękuję. wskazuje na to, żeby zaprzestał tej działalności. Bardzo Ci dziękuję. Mateusz Dzięki. Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzięki. To wszystko dziś. Przypominam, dla słuchaczy, widzów Układu Otwartego jest 10 miejsc w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności. Pierwszy warunek jest taki, bo to jest konkurs, abyście napisali Państwo pół strony, jedną stronę tekstu na temat tego, jakie są 3 ważne dla Polski strategiczne tematy, strategiczne sprawy, w których polski rząd i polski prezydent powinni się porozumieć. Proszę wysłać ten tekst na adres rekrutacja@instytutwolności.pl. Ten adres znajdziecie Państwo w opisie. W opisie też adres witryny Szkoły Przywództwa. Tam wszystkie informacje. Osoby, które wybierzemy, zostaną poproszone o wypełnienie ankiety i przejście przez dalszy proces. Serdecznie zapraszam. Układ Otwarty zaprasza do Szkoły Przywództwa. To wszystko na dziś. Pozdrawiam. Do zobaczenia.